Witamy w drugim odcinku w Shivers Garage. Co dzisiaj będziemy robić? Opowiadaj. Będziemy rozbierać Twój silnik na części pierwsze, tak jak wspomniałem w pierwszym odcinku. Coś się zmieniło od pierwszego odcinka? No nie, bo nie było czasu generalnie. Czyli nic nie zrobiłeś, chciałeś powiedzieć? Dokładnie, niestety. Dobra, no to będziemy go rozbierać na dwie połówki, wyciągniemy wał, wyciągniemy tłoki, sprawdzimy jak tam się mają panewki i inne rzeczy i w zasadzie to chyba tyle. Dobra, powiedz jeszcze czemu to robimy. To zawsze jest niezbędne? Jeśli się podchodzi do tuningu, no to warto by było też zadbać o generalnie piec, nie? Żeby, tym bardziej, że robimy dużą przeróbkę u Ciebie, typu inny kompresor i tak dalej, czyli nie jest taka standardowa, że tak powiem, więc żeby nic nie poszło nie po mojej myśli, to lepiej zaglądać do pieca i tak dalej. W sumie to mogę od razu pokazać, mianowicie... Właśnie ostatnio Cię pytałem jakieś słabe punkty, jakieś bolączki tego, powiedziałeś o tylko wyciekach, a Tak. jest jeszcze coś. No jest jeszcze coś i to jest dość typowe, ale to jest typowe w jednostkach, w których coś było. Czyli pęknięcie tłoka. Czekaj, zoomik sobie zrobię. I każdy pęka w tym samym miejscu. Okej, czy my będziemy składać to na oryginalnych tłokach? No dzisiaj padła, o ten chyba nie ma, bo ma jakieś początki z rączki, nie wiem czy widać. Coś tam jest niby. Czy będziemy to składać na oryginalnych tłokach? Zaraz zobaczę do mojego składziku. Magiczna paczka. Dobra, takie Poznaję tę rozpierdolone. nazwę. Dobra, wygląda to może nieciekawie, bo wyjebałem wszystko z pudełka, ale niestety, kurde, wszystko z nimi ok. Będą takie tłoczki. Okej. Co za strzałka? Niekoniecznie te. Strzałka, która pokazuje, w którą stronę ma iść do rozrządu, bo tu jest wycięcie na oil squirter, czy jak to się tam nazywa po polsku. Jakieś tryski oleju? Tak, no tryski oleju, coś ten deseń. Ja z angielskiego słowa, więc tylko będą- nur Deutsch. Tak, będą kute tłoki. A czemu nie te konkretnie te? Będą tej samej firmy Vossner, Okej. tylko że te są 7725, czyli byśmy musieli rozwiercić twój blok o 0,25, ale raczej nie będziemy tego robić. Zresztą zaraz się przekonamy, jak bardzo jest zużyty. Jeśli będzie się mieścił w normach, no to nie trzeba, będziemy tylko cylindry honować, oddamy do honowania i standardowy nominał założymy, nie? No, następna rzecz, no to będą paneweczki. Takie Kinga sobie wstawimy. Czy Nie wiem. paneweczki, jak zalewasz 5W30 od Castrola, lubią wychodzić? Bardzo. Bardzo. Wszystko lubi wychodzić, jak zalewasz kastrola. Kurwa. To są jakieś tuningowe? No powiedzmy, to są lepsze na pewno niż standardowe. A czym one się cechują, że są lepsze? Twardsze, większe? Jak to jest? Kurwa, nie pamiętam do końca, ale ma jakieś tam dodatkowe warstwy, trudno jakby ścieralne. Coś mi się tak wydaje. Wiem, że z Kinga są jeszcze lepsze panewki o oznaczeniu XP. Okej. I to już są do takich zastosowań stricte, motorsport i tak dalej. Które my będziemy zakładać? Te? Chyba te, no bo nie widzę sensu zakładania tamtych. Chyba, że ACL-a założymy. Nie wiem, jeszcze nie podjąłem decyzji. że Dobra. tak powiem. Czyli co, mamy tłoki, panewki, co jeszcze? No jeszcze panewki główne, tylko nie mam w tej chwili. Też jakieś Kingi chyba założymy. Korby? Aha, właśnie, korby, chwila. Tu już mam gotowy zestaw No. razem z tłokiem. Co to za korby? K1 akurat. K1. Dobre? Takiej średniej półki, ale na pewno lepsze niż oryginały, że tak powiem. To jest jakaś różnica między takim oryginałem a tym kutym? Nie wiem, w wadze albo nie wiem, wytrzymałości? Po co to robimy? Zdaje mi się, że tak jak Ci mówiłem, kute korby są nawet chyba cięższe niż... Zresztą zaraz możemy porównać. Masz wagę? Nie tyle co wagę, dodam Ci do ręki. Wszystko jest cięższe generalnie. Możesz sam sobie porównać. Mniej więcej takie same. Chcesz Takie sprawdzić? same? No, nie mamy jak, trzymam kamerę. Nie masz jak trzymać kamerę? Nie, tyle samo ważne. No mniej więcej tyle samo, no. Co z korbami będzie podobnie, tak? Z Czyli korbami chyba raczej będzie- niepodobnie, no bo sprawdź sobie, ile to całe waży No, i to już zaczyna sporo no ważyć. to sporo waży. A zobacz ile. Chociaż, To na chuj mi... Nie, no ciężka jest. tak? No. Myślę, że będzie cięższy ten oryginalny zestaw niż... Nie wiem, nigdy tego tak naprawdę nie sprawdzałem.
Szczerze? One są jakieś ultra lekkie. Tak. Ale nie, no to jest ciężkie. W ogóle patrzysz, co kamerujesz? Tak. Co mam rekamerować? Nie no. Też wytrzymałość, no bo tak jak wcześniej wspominałem, będziemy też mieliśmy wymieniać ci śruby korbowodów z oryginalnych, jeśli byśmy zostali przy oryginalnych korbach, na te ARP, które są jakby już w zestawie razem z korbą. Okay. Takie coś. Te śruby są, no tutaj widać ARP. Te śruby są bardziej odporne na rozciąganie, więc przy wyższych obrotach raczej nie powinno się tam nic podziać. Czyli co, nie? będę mógł powiedzieć, tak że Mini ma zakuty silnik? Tak, wow. Dokładnie. O kurde, ale 1.6 zakute, nie? Będziesz miał się czym pochwalić. Kute 1.6. No, jak to się nazywa? Będziesz pan na dzielni. No co, no różnica jeszcze jeśli chodzi o tłoki, to też Ci tłumaczyłem. No. To różnica w pierścieniach, są grubsze, więc to powinno starczyć tak jakby na dłużej. Tak jak i nie będzie brać oleju. No nie powinno, na pewno wytrzyma dłużej eksploatację niż oryginał, nie? A czy ze względu na to, że będą kute korby, tłoki, takie pierścienie, bla bla bla, będziemy mogli, nie wiem, więcej dojebać boostu, czy to się nie zmienia? Tyle tak, samo będziemy... tłoki są o kompresji. Oryginalnie motor ma 8,3 do 1 kompresję, te tłoki mają troszkę zwiększoną 8,5 do 1. Taki nieduża różnica, w tą stronę idąc, co to daje? To jest lepiej czy gorzej? Teoretycznie więcej mocy można więcej zrobić. Mocy. Takie kosmetyczne, no coś tak powiedzmy, ale to generalnie ten cały silnik jest strasznie odprężony. Sam mówiłeś, że Audi na przykład ma 9 chyba? 9 coś, no. No 9 coś do 1. I generalnie tam też ładujecie po barę jak nic. Wytłumacz, jakie są, nie wiem, wady albo zalety. Im bardziej odprężony, tym lepiej czy gorzej? No im bardziej odprężony, tym więcej można tego boostu dojechać, teoretycznie. Nie? Okay. No ale to są naprawdę... No i mniejsze ryzyko spalania stukowego, tak? Bo... Przy większym booście, tak. No. Dokładnie. To, no właśnie w mojej Zetce z tym jest problem, z wysoki stopień sprężania, nic z tym nie chcę robić. Tego? Nie, i właśnie zamiast, że tak powiem, coś z tym robić, to będziemy dodawać alkoholu, tak? Aha, no w ten sposób też to można kontrolować. Albo kanapkę się robi z 2 szczelek czy coś. Aha, okay. Takie różne dziwne sposoby. No dobra, no to co, tytułem wstępu myślę, że starczy. Bierzemy się za rozbieranie silnika i będziemy mierzyć, tak? Tak, będziemy mierzyć, sprawdzać i tak dalej. O kurwa. To się wytnie. Kolejna. Jezus Maria. Jakiś zły dzień dzisiaj mają. Masz tremę. Ja? To chyba one przede mną. Boją się pistoletu. Jak to wygląda? No takie trochę czarne. Nie? Gówno tutaj jest. Ała! Kurwa! Ostre. No, rysy zostały mi na palcu. Ale pizda jestem. Pomyślałem, że to są takie, widzisz, takie złudzenie jest dziwne. Jakby tutaj były jakieś drobinki. A to jest kurwa chuj wie co. Odlew. No, tak jakby. Tak wygląda kolejna. Pana suka. Brothers, kurde. Wykryje ci YouTube, że jakieś 18 pornograficzne, tak. Nie da się tak jęczeć, że tak powiem, nie? A najlepsze jest to, jak tak ciągniesz, bo jakaś szuba jest zajebana i nagle puści i napierdalasz tym. Przełomowy moment, tak? Tak, panewka standardowa. Zobaczmy, jak wygląda na korbie. Co? Generalnie jakieś spoko. Ślady są, ale... Są ślady, ale normalne. to jest normalne zużycie i powiem Ci szczerze, że jest chyba... widać, że tu jest wybrane i to jest bardzo dużo wybrane. Czyli oznacza, że ten chop chodził
mniej więcej całą swoją, że tak powiem, powierzchnią, nie? Bo w niektórych panewkach, nie wiem, mógłbym pokazać, na śmietniku jakieś mam, niekiedy są jakieś przetarcia, na przykład z boku tutaj, tylko i tak dalej. To wiesz, generalnie... Czyli prawidłowa praca. Tak, jak na razie spoko. Kurwa, tak nie obrócę. Dobra, rozkręcimy go dalej. Dopiero wtedy ściągnę. Kurwa, wszystko z oleju. O, ale kurwi, Jezus Maria. Znowu ten zapach, tylko teraz trochę inny. Czujesz? Czuję. Jakbyś to określił? Taki trochę wiesz, czym mi się to stary. kojarzy? Nie. Z takimi starymi preslami. To jest właśnie tak, jak używasz kastrola, nie? Kurwa, to jest takie stare gówno zmieszane z silikonem i nie wiem z czym jeszcze. No śmierdzi takie gówno z olejem w sumie. No i co, tu możemy zobaczyć panewki główne z jednej strony. No i co, generalnie też spoko, nie? Ostatnia i pierwsza najbardziej po dupie dostają, bo z jednej strony jest obciążenie i z drugiej, nie? Z tej strony sprzęgło i tak dalej, widać, że jest dość mocno wyeksploatowana, że tak powiem. Jeszcze jakby tragedii nie ma, no ale widać, że to na przykład z tej strony tylko, w sensie bardziej brało, nie? Czyli ten czop nie jest taki idealny. Przebieg tego auta, z tego co pamiętam, to chyba 160 000, to też nie jest jakoś to dużo. one są nowe, w sensie te panewki są od nowości. Więc wiesz, no z drugiej strony to samo, ale no nie ma tragedii, nie? To jakieś pojedyncze... Czyli zostawiamy? Normalne zużycie. Nie zostawiamy, pierdalamy. No to. Będziesz mógł następnemu kupującemu dać, powiedzieć, że Shivers Garage robił remont. Kurwa. Chyba ktoś jednak nie jeździł na Castrolu. Dbał. To też mi się tak wydaje. Tej jeszcze trzeciej warstwy, tej miedziowej jakby nie widać. O! Została. Ładna. Kurwa. Naprawdę ładny motor, czyli Co chciałeś powiedzieć? Szwajcarzy, tak? Szwajcarzy. Tak, Szwajcarzy nie jeżdżą na Castrolu, kurwa. Dbają o auta. Zajebiście. Szkoda, że kompresję mu nie zmierzyliśmy na początku, ale chyba tam z kopciem. No, zamierzyliśmy, ale była okej jakaś. Teraz zmierzymy ten wał, jeszcze tłoki wciągniemy. No dobra, tłoki nie są spękane, więc to dobry objaw. One pękają tylko w tym jednym miejscu, tak? Tak, tylko w tym jednym miejscu. A któreś, że tak powiem, zużywają się najszybciej z czterech? Niby trzeci. Niby trzeci, bo trzeci ma największe temperatury, bo jakoś to tak sobie wymyślili, że trzeci dostaje najmniej powietrza ze wszystkich 4 cylindrów. No i że chodzi goręcej niż inne cylindry, no to dostaje najbardziej po dupę, nie? Goręcej, jak powinienem powiedzieć? Bardziej ciepło. Bardziej ciepło, kurwa, jak to brzmi, tak? Przy wyższych temperaturach. O,
To jest poprawne. Kurwa. No myślałem, że tu jakieś fajne będą rzeczy, typu, że coś jest rozpierdolone, że będę mógł ponarzekać, a to kurwa nic. Nic nie jest zajebane nagarem. Auto ze Szwajcarii. Tak. Polecamy. Tak. Nie, no ogólnie auto w fajnym stanie. Wszystko jest git. Naprawdę, on by jeszcze sporo pojeździł. Aha. Bez niczego, że tak powiem. Ale lepiej było sprawdzić, nie? Nie, no pewnie. Sprawdzimy, ile cylindry mają. Użyjemy do tego super przyrządów, a najpierw sobie zrobię kurwa porządek na tym. To idzie do Żyda. No możesz pokazać w sumie tam cylindry, jak to uchwyci. Że widać te ślady honowania, tak, że nie ma tu żadnej... Kurwa, nie ma. Nawet, a zwykle jest, nawet z tego. Tu się buduje nagar, nie? Aha. W tym... no zresztą widać. Buduje się, nawet nie ma, kurwa. Nic nie czuć. Wow! Kurwa. Rzadki pacjent. No, dawno już takiego fajnego silnika nie widziałem. Będziemy mierzyć teraz... kurwa. Zawsze te angielskie nazwy. Jak się nazywa urządzenie? Średnicówka. Średnicówka firmy Limit. Taka średnia półka, ale działa. Mamy tutaj wymiar, zakres wymiarów 76,992, 77,008 i powinniśmy się w tym zmieścić, jeśli chodzi o średnicę cylindrów. Czyli 77. No powiedzmy, jakby było po środku, tak zazwyczaj jest, to by było śrubka zagubiona. To by było super. Będziemy to mierzyć właśnie tą średnicówką, 3 wymiary. W ten oto sposób. Na górze i patrzymy, jaki największy zakres jest, czyli to jest 88, tak? No, tak. Coś takiego. Dobra, pierwszy 88. Teraz po środku. Czyli to ty robisz na głębokość, tak? Tak, robię najpierw, no możesz pokazać, no... Czyli teraz jest średnia głębokość? Tak, średnia wcześniej było bardziej płytko. Tak, było na samej górze, później jeszcze na samym dole. Zrobimy jeszcze raz to samo, tylko że w drugą stronę. Tak, bo cylindry nie są idealnie okrągłe, tylko są jajowate i tam też będziemy sprawdzać jajowatość cylindrów, zużycie. I honowanie ma na celu właśnie zniwelowanie tych odkształceń. Też. Czekaj. 87 to już 87, no. 87. Dobra, to też jest 87. Czyli co, na całej głębokości, znaczy na całej wysokości 87, tak? Tak. Teraz obróciłeś to po prostu jakiś kąt? Tak, no. Tu jest już 86. Tak? No, tak jak mówiłem, cylindry nie są idealnie okrągłe. Kurwa. Kurwa, co to tyle odjebał? $87. 7, no. Czyli co, zmierzyliśmy? Tak, zablokowałem. Doszedłem do wymiaru tego 87 na średnicówce. Jeszcze raz to sprawdzę. No tak, zmierzyliśmy 87, 87, 87. No powiedzmy, że to tu jest na średnicówce wymiar 87. No jest. No, a na mikromierzu wychodzi idealnie 77. Czyli znajdujemy się po środku. Czyli w dopuszczalnym zakresie. Tak, a że wszystkie jakby wyszło, że jest 87, 86, 87, 87, więc to są podobne wyniki. Dalej nie sprawdzam, bo zresztą widać po reszcie silnika, że jest w dobrym stanie. Że jest w dobrym stanie. W sensie ten jeden cylinder. Dalej przylecę, jeśli chodzi o resztę i sprawdzę, ale tutaj już nawet... Czyli robimy tą samą operację dla pozostałych cylindrów. Tak, żeby sprawdzić. Będę od razu wiedział, nawet nie będę mikromierzem sprawdzał. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Są wyniki dla wszystkich 4. I wszystko jest bardzo podobne. Generalnie żadnych tu nie widzę anomalii, że tak powiem. Różnica może 1/1000. Czyli co, samo honowanie wystarczy, tak? Tak, samo honowanie wystarczy. A co by było, gdyby, nie wiem, wyszły jakieś złe wyniki? W sensie złe, niepokojące. No, że na przykład z cylindra jest jajo, no to proponowałbym wtedy większe tłoki, czyli 0,25 plus szlif, co się szlifowało, powiększenie plus nowo honowanie. A tak to tylko zrobimy honowanie, żeby odświeżyć jakby ten... Gładź. Tak, tą gładź, która jest odpowiedzialna za rozprowadzenie oleju. No bo to powiedz mi, takie, gdyby, jak to się nazywa, nadwymiar, tak? To no, nadwymiarowe tłoki, 0,25. Nadwymiarowe tłoki. To ma jakiś realny wpływ na pojemność, czy to są tak? Ma. 1650 się chyba wtedy robi? Tak. Prawie 1,7. Kurwa, no prawie. 1,7 się robi praktycznie przy 0,5, ale przy 0,5 pękają te. Nie tuleje, tylko blok lubi pękać. Honowanie ma jakiś wpływ na pojemność? Nie. Nie? To jest tak mikroskopijna zmiana? Tak, to jest mikroskopijna zmiana. On tam tylko ściągnie materiału trochę i te cylindry zrobią się bardziej jakby jednolite na pewno. Honowanie ma na celu to, że co, że one są gładkie, czy mówisz o rozprowadzeniu oleju? Kiedy jest lepsze rozprowadzenie oleju? Jeżeli cylinder jest chropowaty trochę, no masz tam taką, jakby to nazwać, takie szlaczki. Tak, 45 stopni. No. Tak. Czyli w sumie co, jak to się nazywa w tłoku, są te pierścienie. Tak, no masz pierścienie. Pierścienie nie przesuwają się po idealnie płaskiej powierzchni, tylko po takich właśnie lekko chropowatej, tak? Gładź nie jest idealnie gładka. Okay. Tylko tam właśnie w tych, jak to się nazywa? Kurwa. Tamtej gładzi, tamtych rysach znajduje się po prostu olej. Olej, ja się tam trzyma. No. Okay. To powoduje zmniejszenie tarcia. Tak, a na tłokach jeszcze na gładziach masz, nie mam tłoka przy sobie, ale na bokach, tam gdzie się styka, jeszcze teflon masz, powłokę teflonową. Tak, widać było, że trochę jest wytarty z jednej strony, to widać gdzie chodził, a gdzie nie. Dobra, zmienimy mikromierz teraz na mniejszy, żeby zmierzyć czopy wału. Czy się nadaje, czy nie? Ale na pewno się nadaje. Już to widzę, no ale sprawdzić nie zaszkodzi. Co, już spisałeś jakieś wymiary? Tak, wpisałem wymiary dla czopów głównych wału i czopów od korb. Tam się różni chyba milimetry. No, nawet 2. Nawet 2, no. Kurwa, co zrobiłem? Za mocno. Muszę pomyśleć, ile to wychodzi. 45, 46, 47, 48. Rozkmina, ile nam wyszło? Kurwa. 48,008, czyli górna granica, tak? No 0,1, tylko że ten mikromierz jest do, jak to się nazywa, dziesiątek, a nie do setek. 48,1, a maksymalna wartość to 48,008, czyli o 2000 grubszy wymiar, większy. Uznajemy, że jest po prostu ok. Górna wartość. To jest to samo, nawet można powiedzieć, że to jest ta właśnie 0,08, 0,6, czyli 0,06, 0,8, 45, 6, 7, 8 i tutaj na tych połowie, tak skali setek to jest 5, można powiedzieć, tak? No. Czyli tu nam wyszło 48,005. Pierwsza i ostatnia to tam, gdzie dostaję po dupę najbardziej, gdzie zużywa, już sprawdzę. Ale to też będą takie małe wartości. Czyli ostatni pomiar. No, to jest już poniżej jakby zera, nie? Czyli co, 47,99. No. Czyli 9,95 nawet. No, 9,95, coś takiego, no. Teraz zmierzymy... Czyli czekaj, jaki werdykt?
Że co, to są wartości nominalne. Nominalne, tak jak z fabryki. No wał jest w stanie jakby nienaruszonym, fabryczny, nie? Tak jak wyjechał z fabryki, to w takim super stanie został zachowany. No bo głównie to panewki mają się zużywać, a nie wał, nie? No, tylko panewki, jakieś ślady było widać, zużycia, ale to widać, normalne. Że są zużyte, nie są jakoś bardzo zużyte, ale widać, że tam pracowały. Jeszcze by przepracowały pewnie drugie tyle. Tak, drugie tyle i się by nic nie działo. No, Okej, czyli co, panewki będą zakładane o jakim wymiarze? Nominalnym, tak? Tak, o nominalnym. Rozumiem. Dokładnie, bo jakby coś było z wałem, to trzeba było wał oddać na szlif. Czyli tak panewki ściągnąć jego... Tak, ściągnąć jego... Wady. Wady, dokładnie. Wały się niekiedy też poleruje, a tutaj kurwa... Lusterko. Dobra. Można się przejrzeć. Co jest następne w spisie treści? Dużo tego. Nie wiem, następnym razem może zajmiemy się już kompresorem. Zaczniemy robić te wszystkie adaptery do niego. Czyli na dzień dzisiejszy, rozumiem, finito? Tak, na dzień dzisiejszy finito, wiemy co z silnikiem, ogarniemy te tematy tłoków, korb, panewek i tak dalej, przygotuję to do ponownego złożenia. Blok też pójdzie do piaskowania i do malowania, do tego honowania. Tyle. Tak, dokładnie. Dobra, Przemo, pozdrawiamy widzów. Brudna łapa. Drugą warstwę, trzecią warstwę i jeszcze bez badań. Dzień numer 2. Kolabo. Dzisiaj Bartuś, który malował auto z Przemkiem w jednym warsztacie. Pod jedną stodołą. Z racji tego, że Przemuś wyjął silnik, to pierdolimy pięknie komorę, nie? Na szybko. W końcu. Bo jest fajne dojście, zmatujemy sobie ją ładnie, umyjemy i zrobimy ją w czarnym macie, tak jak pierwotnie gdzieś tam. Taki był plan. Być, żeby za bardzo nie odbiegał ten kolorek turkusowy. Warunki warsztatowe. Czyli takie... ale fajna forma, bo jest dużo prościej. Silnik jest wyjęty, także... No ktoś wyjął silnik. Gramy to, jak to wygląda, gdy się nie ma dostępu do profesjonalnej kabiny. To lekka rozbiórka jeszcze, zaraz myjemy, matujemy i sypiemy. I do roboty. Kurwa! Ogrywamy postępy. Dobra, Ty! Stereo. Jak widać na załączonym obrazku. Głośno i do kamery. Jak oceniasz? Będzie coś z tego? Będzie. Fajna opcja, bo jest fajny dostęp. Dużo kurzu w powietrzu. Zostało podoklejać jakieś różne dziwne kable, których za bardzo nie chcielibyśmy już rozpinać i remontować. Ale i tak jest fajnie rozebrane w miarę możliwości, także zaraz matujemy i lakierek się pójdzie ze spraya. Jakby ktoś chciał sprzęt na koronawirusa, to zapraszam pisać na privie. Mam jeszcze maskę. Tylko nie wiem gdzie. Prawdziwe malowanie. Jest, PPG. Pozdrawiamy PPG. Czyli bawisz się w takie rzeczy jak podkład, nawet przy takim fajniarskim malowaniu. Nie no, musimy odizolować, zrobić jakieś tło fajne. Odizolować, bo nie wiadomo co tam gdzieś wcześniej było. To jest normalnie podkład taki 1K, który gdzieś tam fajnie będzie, trzymał, nie? Fajnie to się zrobi. Nie wiem, ale jak mój stary malował, to trochę to mędlałem. Fajny zapas. Taki... Lepszy jak ten z silnika. Jak tam, Bartuś, oceniasz? Styknie? No mamy podkładem zrobione. Pokaż jak to wygląda, ja sobie przyświecę tak na całość. całość. Kolorek się zmienił. Ja trzymam. I to jest podkład. Tak, i na to pójdzie czarny mat teraz. Profeska. Dobrze wygląda.
Ile czasu czekamy? 15 minut od parowania i sypiemy. Wygląda tak jak taka jakaś 15-latka, trochę z trądzikiem, nie? Tu. Troszkę, no. To jest celulit. Co tam podgrzewasz? Grzewam go troszkę, żeby był taki... To już jest nasz docelowy kolor, tak? Tak. Okej. Tu już ładnie przeschło. Zaraz będzie czarno. Nowym lakierem bezbarwnym sprayu z PPG. No. Powiem Ci szczerze, że lepiej wyglądał niż te niektóre bezbarwne, takie normalne, które nam występują z utwardzaczem. Mhm. Naprawdę sztos taki, że nigdy się nie objął, że to było sprayu lakierowane. Fertiś! Fajnie wyszło, nie? Zarobiście. Jeszcze musimy zobaczyć w świetle dziennym, ale jest ok. Czarna, czarna. Czarny macik, tak jak miało być. Zadowolony jak na te warunki? Ja zadowolony bardzo. Super wyszło. Dobra. Fajnie, bo może wszystko składać na gotowo. W zasadzie jest komora skończona. Piąteczkę, ściąga tą łapę i lecimy. Siemanko.